Czas na prawdziwą przygodę z dawnymi grami przygodowymi. Cześć! Miło Was widzieć na tym kanale. Kontynuując mój cykl o polskich grach na 8-bitowe Atari, przedstawię dziś 4 gry przygodowe. Są one niewątpliwie kierowane do pasjonatów tego gatunku i być może ze względu na swoją specyfikę nie każdemu przypadną do gustu. Na koniec filmu będzie bonus dla wytrwałych widzów, więc oglądajcie koniecznie do końca. Jedną z prezentowanych pozycji udało mi się też znaleźć w wydaniu angielskim. Zachęcam do poświęcenia na ten film nieco więcej czasu i do zwrócenia uwagi na teksty pojawiające się w grach. Nie sposób odmówić im pewnego specyficznego klimatu, powiedziałbym teksty z pazurem. Zacznijmy od gry Klątwa przygotowanej przez LK Avalon. Została ona również wydana na Commodore 64, choć obie wersje nie są idealną kopią. Jak mówi fabuła gry, jej bohater 7 lat szukał źródła nieszczęścia, które gnębi jego kraj i powoduje jego upadek. Teraz gracz staje przed siedzibą maga i ma szansę pokonać czarnoksiężnika oraz uwolnić rodzinną krainę od klątwy. Oczywiście wszystko z użyciem magii i zaklęć. Gra była dostępna także po angielsku. Zagrajmy więc chwilę w tę ostatnią wersję. W grze ważne są 2 klawisze. K wyświetla księgę czarów, R zawartość kieszeni. Dwie interesujące kwestie. Gra powstała w mało znanym języku Fort, nie mylić z Fortranem. W tym języku powstały też 2 kolejne tytuły omawiane za chwilę. I druga, dla osób niepamiętających czasów 8-bitowych komputerów, dodam tylko, że ta gra w oryginale na magnetofonie czytywała się niecałe pół godziny. Wyobraźcie sobie, chcecie zagrać i musicie czekać tyle czasu. Okropność. Dodatkowo oprogramowanie Atari miało błąd fabryczny i raz na kilkanaście prób wczytania programu z magnetofonu następował błąd transmisji. I cała zabawa z wczytywaniem gry zaczynała się od nowa. Dotyczyło to oczywiście wszystkich programów, nie tylko tej gry. Dziś narzekamy, jak czasem trzeba poczekać kilka minut na ściągnięcie dużego pliku z internetu. Znacznie lepiej wyglądała sytuacja ze stacją dyskietek. Tutaj komfort korzystania był niesamowity. Tylko cena tego urządzenia była o jakieś 50% wyższa niż cena komputera Atari 65XE i porównywalna z ceną Atari 130XE, zależnie jeszcze od okresu i miejsca zakupu. W tamtych czasach to był majątek. Szczególnie, że i zakup samego komputera był dużym wyzwaniem. Nasz bohater z Klątwy kontynuuje swoje przygody w kolejnym tytule tej samej firmy, Władcy Ciemności. Ta gra, podobnie jak poprzednio, została również wydana na Commodore 64. Jak mówi opis przygotowany przez producenta, choć bohater został mądrym i sprawiedliwym władcą, polityczne przemiany zmusiły go do opuszczenia rodzinnych stron i udania się na emigrację.
Nasz były władca trafia do krainy, gdzie spotyka wyłącznie biednych i ponurych ludzi. Postanawia więc znaleźć przyczynę zła i tutaj zaczyna się twoja rola. Warto pamiętać o 2 klawiszach. K pokazuje spis mocy, R zawartość kieszeni. Ponownie wykonajmy choć kilka pierwszych kroków, by uratować tę nieszczęsną krainę. Kolejnym wart uwagi tytułem jest AD 2044, również firmy LK Avalon. Wydany poza 8-bitowym Atari również na MS-DOS i MS Windows. Fabuła gry opiera się na polskiej, kultowej komedii Seksmisja. Akcja rozgrywa się w przyszłości w roku 2044. Gra na Atari została wydana w 1991 roku, stąd ta data wydawała się wówczas dość odległa. Jak pisze producent, w czasach świetności systemu komunistycznego grupa naukowców przeprowadziła eksperyment i zahibernowała jednego mężczyznę, który miał być próbką społeczeństwa z ustroju dobrobytu. Mijają lata, a na świecie po wojnie nuklearnej życie toczy się głęboko pod ziemią. Przypadkowo udaje się odnaleźć zahibernowanego mężczyznę, ostatniego przedstawiciela męskiej części społeczeństwa. A tak się przynajmniej wydaje. Główny bohater, wybudzony z hibernacji, trafia do świata rządzonego przez kobiety. Co gorsza, kobiety planują na nim serię eksperymentów medycznych, a później zamierzają go zgładzić. Producent zdecydował się na bardzo rozbudowaną kampanię reklamową tego tytułu. Można żartobliwie powiedzieć, że w tamtych czasach reklamy tej gry były wszędzie. Jesteście więc gotowi uratować chromosomy Y?
Jedną z pozycji, które niewątpliwie stały się częścią historii, jest całkowicie tekstowa gra Wyspa. Celem gry jest kierowanie działaniami pewnego mężczyzny, który znalazł się na tytułowej wyspie ukrytej gdzieś na świecie. Co ciekawe, autorzy mieli niesamowite problemy, by znaleźć wydawcę, a jak twierdzą niektórzy, ten program przetrwał do naszych czasów tylko dzięki piractwu komputerowemu, które wtedy było niestety powszechne w Polsce. Gra powstała w bardzo małym zespole, tym większy więc szacunek, że udało się stworzyć tak ciekawą pozycję. Większa część została napisana w Turbo Basicu ze wstawkami w assemblerze. Ciekawy jest interfejs użytkownika pozwalający na komunikowanie się z komputerem komendami w języku zbliżonym do naturalnego. Oczywiście komendy wpisuje się na klawiaturze. Program rozpoznaje wiele różnych kombinacji tego samego polecenia, a jeśli nawet nie potrafi sobie z nim poradzić, ratuje się w dość sprytny sposób, co dodaje pewnego smaczku grze. Dla osób, które zdecydują się w nią zagrać, a będą miały problem ze znalezieniem kodu do skarbca, przypominam prawidłowy kod 69 12 25. Co sądzicie o tym wyborze? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Na koniec przypominam, przed pobraniem jakiejkolwiek gry upewnijcie się, że możecie zrobić to legalnie i zgodnie z warunkami licencji. Niektóre gry zostały wydane ponownie w wersjach kolekcjonerskich. Teraz czas na obiecany bonus. Mam małą ciekawostkę dotyczącą wspomnianego już języka Fort, który cechuje się trochę inną filozofią niż popularne dziś Java, C# czy C++. Dla przykładu stosuję odwrotną notację polską do zapisu działań matematycznych, czyli działanie 2 plus 3 wykonamy w nim jako 2, 3 plus. Należy to rozumieć w następujący sposób. Na stosie kładziemy najpierw liczbę 2, później 3, następnie na dwóch liczbach na szczycie stosu wykonujemy operację dodawania, pobierając je ze stosu, a na szczycie stosu kładziemy sumę. Natomiast kropka oznacza wyświetlenie wyniku, a dokładniej liczby będącej na szczycie stosu. Nietypowe, nieprawdaż? Ja miałem kiedyś przyjemność trochę programować w tym języku. Kto jeszcze? Trzymajcie się zdrowo.